Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i zapraszam na kolejne wyzwanie z mapką. Będziemy tworzyć z mapeczki, którą nadesłała Agnieszka Roszkowska. Ja za chwileczkę powiem o tym kilka słów, ale na początku chciałabym przedstawić nowość, z którą będę pracowała. Jest to nowość z uchaczków Autumn Game. Ja dostałam to od Zielonych Kotków, więc zaraz sobie zobaczymy. I rzeczywiście tu była jedna dynieczka. No, mam nadzieję, że gdzieś ją już nie No mniejsza z tym, zaraz ją znajdę. O, jest. Czy wykorzystamy? Nie wiem, bo jeszcze takie dynieczki do tego dostałam. Zobaczymy. W każdym bądź razie będę dzisiaj działała z mapką od Agnieszki. Agnieszka napisała, że dopiero zaczyna, uczy się bardziej bogatych kompozycji i chciałaby zobaczyć, jak kartkę, którą wykonała, ja przerobię jakby według siebie, czyli zainspiruję się jej pracą. Do tego zaraz przejdziemy, ale na początku chciałabym przejrzeć z Wami najnowszą kolekcję od uchaczków Autumn Games. Także zabieramy się, słuchajcie, do pracy. To jest kolekcja 30,5 na 30,5. Mamy 5 dwustronnych arkuszy i na tyle okładki mamy bonus, czyli dodatkowe jakieś papiery lub elementy do wycinania. Tutaj są elementy do wycinania. Gramatura 250 gram. Więc super fajnie można działać. Słuchajcie, zaczynamy. Kolorystyka taka fioletowo-pomarańczowo-beżowa. No w takim klimacie bardzo jesiennym. Troszeczkę też mamy zieleni, brązów, więc jak to na uchaków zawsze przystało. Bardzo kolekcja taka identyfikująca się z tą marką. Ja zawsze, kiedy widzę, to jestem w stanie od razu powiedzieć, że to jest uchaczkowe, bo jest to takie bardzo do nich... Wiecie, prostota, coś co ja też lubię, ja zawsze opowiadam o tym, że lubię proste papiery bez jakichś takich, wiecie, dodatkowych ozdób, bo mogę sobie na nich poszaleć z kompozycjami, więc fajnie uchaczki pojechały, słuchajcie, w fiolecie, moim ulubionym zresztą. Ja chcę najpierw pokazać, potem sobie wytnę i wrócę do nagrywania, bo mam tylko jedną kolekcję, a chciałam Wam tę nowość też pokazać, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Na odwrocie arkusza mamy takie bardzo piękne, rude kolory, tak jak kiedyś moje naturalne włosy, chociaż ja miałam ciemniejszy, bardziej taki kasztan, ale coś w ten deseń. Piękne, jesienne, błyszczące kolory, takie pomarańczowo, zielono, brązy, no po prostu patrząc na arkusz widzimy jesień. Mamy troszkę takich, nawet to nie jest róż, tylko taka trochę fuksja. Dyńki, są trampolki, kawuśka. Ja już widzę, że ona jest posypana cynamonem albo imbirem i grzybki w koszyku, super książki, więc będziemy, słuchajcie, tworzyć. No i mamy arkusz 1, nazywa się on Lilak, jest w odcieniu fioletu z takimi tutaj przebitkami, różnymi numerami. Tu mamy kostki na mistrzowskich partiach, gra w szachy, no i fajnie szachowa dla wielbicieli szachów, gra od, czekajcie, gra i co z niej wynikło. Gry i zabawy towarzyskie w pokoju oraz na powietrzu. Słuchajcie, to jest taki fajnie jesienny czas właśnie, żeby sobie siąść, pograć z rodzinką, super, ale to jest ładne. Choć nie przepadam za fioletami, wiecie, że nie jestem fanką fioletów, tutaj piękne połączenie z pomarańczem robi naprawdę robotę. Ślicznie to wygląda, wiecie, takie przedziarane dechy, które są właśnie jakby ktoś chciał pomalować je na fioletowo, a od spodu jeszcze taka pomarańczowa farba wychodziła, takie spękania, bardzo ładnie to wygląda. Dalej mamy arkusz numer 2 i to był... Aha, i tu ma... zobaczcie, jak fajnie. Zapomniałam przecież, że tutaj zawsze są napisy, to jest takie, no tak, jesienna gra, więc no, ja wiecie co, też wszystko jakoś się ułoży, oj, no to jest takie hasło, które mi teraz potrzebne, wszystko jakoś się ułoży, też tak mam nadzieję. No i mamy kolejny arkusz Greenery i tu już mamy taki intensywny, zielony, trawiasty kolor i to jest kolor intensywny, nie jest on przytłumiony, nie jest to jakiś, wiecie, jakbym powiedziała, zgaszony, pastelowy. Nie, to jest taka szczelająca nie chciałabym teraz powiedzieć, ale boję się, że mnie YouTube zbanuje. Zieleń. Wspomnienia jesienne. Tak, jesienne. Otwarcie sezonu jesiennego. Pieśń jesienna. Fajnie takie polskie napisy, super. Bardzo fajne. No i mamy tutaj zielone dechy z kolei z takimi przebitkami żółtymi, kolory jesieni. Fajne tutaj takie napisy. Szkoda, że nie są
różne, nie? Bo można by wykorzystać. No i mamy ten arkusik sławetny, który jest też z takimi kartami, trochę jakby do journalingu, a można wykorzystać do ateciaczków, więc bardzo fajnie się sprawdzają w tej roli. Pomander. Nie wiem, co to znaczy, słuchajcie, ja jestem, no wiecie, jak to bywa, nie? Wygląda to jakby z Instaxa, dobrze mówię, te zdjęcia fajne, takie wiecie, jesienne klimaty, to są szklarnie, to są jakieś oranżerie, tutaj mamy, widać dynki poukładane przez szkło, kiedy jest jasno, kiedy jest ciemno, ze świecami, taki troszeczkę halloweenowy klimat, bym powiedziała. No a z tej strony tu jest po prostu moc, bo to jest taki intensywny pomarańcz, troszkę rozblendowany takim żółcią, ale dalej to wiecie, takie daje po oczach, więc mamy pomarańczowy i tutaj taka zupełna odmiana, mamy basic, czyli taki beżowiutki, fajny, jaśniutki, kremowo-beżowy odcień, pięknie to wygląda, na pewno będzie fajnie, wiecie, tam się komponowało, ojej, a tu cudowny brąz, szkoda, że one są na jednym arkuszu, jakoś trzeba będzie to przeżyć i tu taki pasek, gdzie są litereczki różne, no i mamy właśnie tutaj strategy, czyli wiecie, te wszystkie nasze gry. Ja nie będę gryzła, w cudzysłowie, tej inspiracji od tej strony gier, bardziej skupię się na jesieni, chociaż nie wiadomo, co mi tam uderzy do głowy, ale myślę, że raczej skupię się na tej okładkowej części, dlatego też nagrałam, żeby to pokazać. No i jest szafeczka, słuchajcie, półka, na której no nie ma książek, tu chyba są same gry, więc dla fanów gier fantastycznie będzie się tworzyć, ale nie tylko. Ja spróbuję, słuchajcie, wykonać inspirację według mapki Agnieszki Roszkowskiej z tych właśnie jesiennych papierów. Ja sobie teraz robię małą przerwę, bo muszę właśnie pociachać ten tył tutaj okładki, a żeby Wam pokazać, no to trzeba było jakoś sobie z tym poradzić. Zatem biorę moje nożyczki, słuchajcie, znikam na parę chwil, wytnę elementy, które będą mi tu potrzebne i wrócę do Was i będziemy działać z karteczką w formacie chyba takim A5,5, to nie wiem jaki to jest zawsze, A6, chyba tak. I co? No i co? No i będziemy robić. Także zapraszam Was. Ja wycinam szybciutko i zaraz do Was wracam. Wróciłam, powycinałam, zaczynamy. Mam wycięte elementy, mniej więcej wymyśliłam sobie, jakbym chciała, żeby ta kartka wyglądała. Mam nożyczki, mam taśmę dwustronną, mam też radełko, może z niego skorzystamy, raczej na pewno. Wzięłam sobie też płatki do złoceń, mam na nie pomysł, czy to wyjdzie, się okaże. Mam Distressa Vintage Photo do pogłębienia sobie troszeczkę tych elementów do wycinania, żeby one taką spójność tworzyły, ponieważ będziemy tworzyć na papierze kraftowym i zdecydowałam się na ten piękny arkusz właśnie brązowo-beżowy, po to, żeby troszeczkę przełamać, bo same grafiki są takie dosyć intensywne i chciałam lekko to uspokoić, a jednak wiecie, dodać takiego, no zobaczymy zaraz jak to wszystko wyjdzie. W każdym bądź razie ja odkładam sobie na ten momencik resztę tych elementów, żeby mi nie przeszkadzały, te sobie daję tutaj na bok, no i zaczniemy od przygotowania sobie bazy. Pomyślałam, że zrobimy ją wspólnie, zatem docinamy sobie bazę. Ja myślę, że tutaj tak wydaje mi się, ta karta to jest połowa A4, czyli mamy nasze 14,5 na 10,5 cm, tak to zostawię. Normalnie 14,8, ale ja zawsze sobie tak na 14,5 cm mamy to zrobione. Jest jeszcze tylko zerknę, gdzie ja mam bigownicę, słuchajcie, bo tutaj u mnie to jest naprawdę ta strona już w miarę znośna, że można na nią patrzeć. O, jeszcze sobie tutaj przy pracy polałam chyba kawką. Ale to wszystko będzie się czyścić. Słuchajcie, sprzęty poczyszczone. Już tu obok mnie pięknie stoją. No ale wszystkiego na raz nie damy rady. Mamy pięknie bazę, która ma, słuchajcie, 10,5 na 14,5 cm. To jest też, jeżeli ktoś jest osobą początkującą i zaczyna swoje karteczkowe przygody, jest to też fajny rozmiar bazy, żeby po prostu, wiecie, poćwiczyć sobie kompozycję, czyli od takich mniejszych form łatwiej potem przechodzić nam w takie większe i bardziej rozbudowane jakby formy tworzenia. Dlatego też właśnie zdecydowałam się na taki mniejszy formacik. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba. A poza tym, jeżeli robimy z takiego mniejszego formatu, takich kartek jesteśmy w stanie zrobić sobie troszeczkę więcej, bo z jednego formatu A4 mamy aż dwie bazy. No i też wiadomo, że ten nasz skrapowy papier dużo łatwiej
wtedy sobie rozgospodarować. Dobra, jedziemy sobie tutaj z tym docięciem. Ja w ogóle powiem Wam szczerze, tak się zastanawiam, czy tych literek nie zostawić sobie, bo chciałabym to wyciąć do środka, czyli do wyklejenia środka, a że te litereczki tak ładnie się tu układają, to tak sobie myślę, jakby to wyglądało, gdybym ja na przykład nie obcinała tego, tylko zostawiła tak fajnie z tymi literkami u dołu. Ja myślę, że to jest kwestia taka bardzo indywidualna, kwestia gustu, czy komuś się to będzie podobać, nie wiem. Dobra, tnę od góry, potem będę myśleć. I jedziemy teraz, skoro mamy 14,5 cm, ja zrobię sobie tutaj jakieś 14,3, wtedy będzie to tak fajnie się wszystko nam układało. I żeby zachować tu tę grafikę, do środka będę odcinała od tej strony, czyli jak mamy 10,5, to też jadę sobie tutaj 10,3, 10,3 i mamy już tu 2. Czyli one będą w środeczku. Jak ktoś chce sobie tą jasną stroną, jak najbardziej, nie ma problemu. No i mamy tu z tym numerem, chociaż... dobra, to ja sobie to zostawię na tą połówkę, która będzie na dole, jak najbardziej. Więc będę potrzebowała tu do tyłu 10,3 na 14,3. I to będzie oklejony tył. Tak? Teraz jeszcze myślę, czy jasny, czy ciemny. Zaraz będę decydować. A to zostawiam naprzód, bo będę potrzebowała właśnie tam brązowy. I jak to rozetnę na połowę, to nawet w sumie mogłabym tutaj sobie z tym poradzić, bo będzie... Ten mój pomysł, bo zobaczcie, tutaj Agnieszka zrobiła koroneczkę, a ja stwierdziłam, że koronki nie będę robić, tylko zrobię taką koroneczkę jakby z dyniek. Więc co? To połączenie tych papierów my sobie jakby zasłonimy tymi dyńkami, więc nawet jak ja bym tutaj, nawet jak nie mam te 5 mm by mi tutaj brakło, no to może okazać się, że nie będzie takiego dramatu, bo ja to zasłonię, słuchajcie. No mam tu niecałe 10 cm, więc zróbmy sobie tak. Zróbmy górę szerszą, a dół węższy. Ciach. Najwyżej popsuję. Ale w sumie to jest to, co ja zawsze mówię. Jak nie spróbuję, to się nie przekonam. O, zobaczcie, w ten sposób chciałam to rozplanować. Na razie sobie to odkładam na bok. Zostawię tutaj te numery, chociaż może się za chwilkę zasłonią, ale chciałam zamiast tych koroneczek właśnie wykorzystać tutaj te wszystkie elementy. Nie wiem jeszcze, czy tą dziewczynę, czy tą, zaraz to się wszystko pookazuje nam. Tutaj zamiast tych kwiatów właśnie takie, no a zamiast... Oj, przepraszam Was bardzo. Zamiast tych koronek takie właśnie dyńki tutaj poukładać, zrobić taką bardzo jesienną kartkę. No to zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie, słuchajcie. Ja zawsze kombinuję, no ale bardzo cieszę się i dziękuję Wam za wszystkie prace, które napłynęły, za wszystkie inspiracje. Ja staram się to po kolei wszystko, no wiecie, wyciągać, no bo tak naraz wszystkich nie robimy co tydzień, więc w kolejności, w jakiej one mi na maila przychodziły, tak ja będę tutaj je wykorzystywać, chociaż tam chyba tylko jeszcze 2 mi zostały, więc ja Was zachęcam, jeżeli macie jakieś mapki, możecie naszkicować, możecie według swoich prac, możecie zaprojektować, jeżeli ktoś potrafi. Bardzo do tego zachęcam. Nawet dostałam ręcznie namalowaną jedną, więc chyba następna będzie, tak mi się wydaje. Bigujemy rany boskie. Tu sobie zrobię tylko z jednej strony, chociaż teraz, no dobra, tego nie będzie widać, więc tutaj nie czuję potrzeby, żeby to robić również i z drugiej. I teraz zobaczcie. Może inaczej. Najpierw sobie wykleimy wszystko. To, co ja tutaj miałam zamiar. I skoro ten brązowy będzie tu, no to tutaj zostawię ten brąz. Papiery skrapowe są, wiecie, to nie są papiery barwione w masie, tylko to jest po prostu nadruk na offset, nie? Więc one jak się przecina, to mają takie no, biały środeczek, więc fajnie jak w takich vintage'owych barwach tworzymy, to sobie te krawędzie można tak ładnie
potuszować i wtedy niknie nam ta biała taka poświata z tego, jeżeli komuś to jakoś tak bardzo przeszkadza i wiecie, rzuca mu się to w oczy. No i właśnie nie wiem, czy tu ten brąz, słuchajcie, ten beż by to tak oświetlił fajnie, nie? I całkiem fajnie by to wyglądało. No, są trudne dylematy. Kto nie kartkuje, ten nie wie. A jak sobie go tu jeszcze tak przyrumienimy tym Vintage Photo, to każdy taki beżowy, brązowy tusz fajnie, taki, który zbliży nam troszeczkę naszą pracę do tego kraftowego papieru. O, no i tak ładnie, bo to tutaj bardziej widać. Potem sobie to wyczyszczę wszystko, bo z tej gąbeczki trochę leci. No takie mam mieszane uczucia, no ale jadę po tym brązie. Raz koje śmierć. Na krawędzie. Bardzo fajna karteczka Agnieszki, naprawdę, jeżeli chodzi o taką inspirację, daje bardzo dużo możliwości, jest taka ciekawa, fajnie to wygląda. Bardzo mnie zainspirowała właśnie zrobieniem tych takich warstw dwóch połączenia. Ok, no i teraz środek tutaj też. Tu już zostawiam sobie ten brąz, ale wiadomo, mimo że jest to brąz, to te krawędzie są białe. I powiem Wam, że nawet jak jest to brązowe, a to tuszujecie, to i tak widać, że jest to potuszowane na krawędzi, mimo że to jest brąz do brązu. Jak właśnie zobaczyłam karteczkę Agnieszki, to pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to właśnie zrobienie tego. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodziło. Także bardzo się zainspirowałam. Bardzo, Agnieszko, Tobie dziękuję. Czekajcie, zaraz będziemy sobie to ściągniemy. Tu mamy ten tył, tu będziemy mieć środek. I one się łączą w ten sposób, czyli tu idzie ta jedna. I kładziemy sobie na krawędź. Raz. Wiecie, jak oklejamy bazy, ten klej teraz mam taki troszeczkę rzadszy, no to jest też na Wasze zapotrzebowanie. Najwięcej głosów było, że jest troszkę gęsty ten klej, więc spróbowaliśmy przygotować inną recepturę. Pan, który nam ten klej jakby, wiecie, w mieszalni tworzy, powiedział, że nie ma problemu, więc jestem ciekawa, jak teraz będzie się Wam pracować. On też potem, jak jest już otwarty i nabiera powietrza, z czasem też tak nieco gęstnieje, no wiadomo, że... No i spójrzcie, mamy oklejone. Dobrze taką kartkę teraz wsunąć sobie pod obciążenie, żeby ona trochę nabrała, sobie zerknę, czy... Dobra. Ja to, jak wiecie, zaczynam tworzyć, to już wyłażę gdzieś tam poza... Zapominam się. No i tutaj oczywiście, że sobie lekko przytuszujemy, ale ten numer tutaj jest, oj, ewidentnie tak na środku wyszedł. A na tym beżu to oczywiście dużo ładniej tak widać te przytuszowania. Wiecie co, ja tu tak w sumie go przejadę, ale tak nie będzie go widać, więc to mamy. Ok. No, momencik. I teraz zobaczcie, to co mówiłam, no tak zainspirowała mnie właśnie ta taka, wiecie, pół na pół, ale niekoniecznie musi to być taka połówka. Możemy przykleić sobie to na bazę, czyli to będzie ten nasz spód. Nie będę robiła tutaj, wiecie, bazowej karty, to będzie moja baza od razu, tylko muszę sobie to dobrze przykleić. No i teraz to, co jest nie, wiecie, tu mam wyradełkowane, dodaję sobie to na zewnątrz mojej kartki. Ok. A ta druga część będzie na podwyższeniu. Tu jest, wiecie, no było to cieńsze, węższe, w sensie takim, że nie pokryje mi się to jedno na drugie, ale to nic nie szkodzi, bo tego w ogóle nie będzie widać. My to wszystko za chwileczkę zasłonimy, ale pierwsze co zrobię, to zrobię sobie ten dystansik.
tutaj jak zrobię tak bardzo blisko, to nie będę umiała tam wsunąć pod to, więc troszeczkę się tutaj odsuniemy z tym. Biorę już moją taśmę. Nie szukam już takiej, wiecie, szerszej, po prostu sobie zrobię. To jest ta actionowa, więc jakoś tutaj damy radę. Czekajcie, złapiemy sobie i połączymy dwie. I już nam się robi fajny dystansik, to będzie około 3 mm. Dobra. Ale czekajcie, do taśmy moje nożyczki, po co sobie. Ok. I tu tak mniej więcej będzie na łobuzie. Tu chcę, żeby to było tak bardzo na krawędzi, żeby się to fajnie nam podwyższyło. Dobra. Ok, a ta jest tu na spodzie. Jeszcze sobie potem zrobię taki kawałeczek, żeby w całości się pokryło fajnie. Żeby jednak to takie było solidne, bo to musi się to dobrze trzymać. Dosłownie taki mały kawałek. Zobaczcie, zostawiam sobie takiego małego tutaj zapasu. Właśnie po to, żeby takie trochę sztywniejsze było. Dobra. No a to, żebym mogła jeszcze coś wsunąć pod spód, żeby nie było to tak tam bardzo ciasno. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Wiecie, no pomysł w głowie jest, no często bywa tak, że jak potem się to przekłada na działanie, nie do końca wychodzi jak chcieliśmy. No ale słuchajcie, no po to są inspiracje, prawda? Ktoś może stwierdzić, że nie do końca mu się podoba to, co wyszło, ale zainspirowało, bo to do czegoś innego, więc to też jest fajne. Dobra, pamiętamy, żeby taśmy zawsze sobie pokrywać klejem, ale to już pewnie wszyscy wiedzą. I to jest tak otwierane, więc tutaj jest nasz przód i ja sobie to tutaj, słuchajcie, robię tak. Czyli stworzyliśmy kartkę jakby z 2 paneli, czyli tak jak tutaj pięknie Agnieszka, czekajcie, widzicie, dobrze, że ja mam ten klej, bo mogę jeszcze sobie to szybciutko oderwać. Tak jak Agnieszka to... A zobaczcie, nawet z taką przerwą tutaj kraftową bardzo fajnie to wygląda. Kto by pomyślał. Dlatego nie podklejałam do samego końca, żebym mogła teraz tam te wszystkie elementy sobie powsuwać do środka. Tu jest taka dziewczyna z liśćmi i ja tak właśnie zastanawiałam się, czy ta dziewczyna, czy ta tutaj ładna z tą kawką. Gdybym chciała tą, to mogę to odwrócić w tym kierunku, bo tu jest ta grafika taka... Coś tam się dzieje, ale nie do końca wiadomo co, więc tak ten spód jakby tu ona trzyma koszyk z liśćmi, on wygląda jak, ja sobie słuchajcie tu tylko potuszuję trochę na boku, żeby już nie leciały te farfocelki, więc trochę ona wygląda tu w tym miejscu jakby to takie wiecie liście jakieś były, więc nawet jakbym chciała to mogę w ten sposób sobie, nikt się nie zorientuje, że to nie jest, wiecie, że to tam jest koszyczek. No i zamiast kwiatów myślałam właśnie o tym, żeby w tym kierunku sobie taki zrobić. To będzie wszystko tutaj zaraz na przestrzennych elementach, więc to będziemy za chwilkę tu działać. Jedyne, czego brakuje mi, no ja jestem taka, wiecie, bardziej elementowa, w sensie lubię mieć elementy do wycinania, to brakuje mi tu właśnie jakichś listeczków, takich, wiecie, jakichś jesiennych pierdółków. To bym sobie chętnie rozcięła na pół w taki sposób, że o, tu będzie ta dynieczka trochę wystawała. Tak lekko sobie ją przechylimy, a te już tu pójdą do góry. Chociaż może nie tak za bardzo. To tą tu damy. O, ta pomarańczowa będzie tu git. Teraz pójdzie to. No i zobaczcie, robimy sobie, dobra, jak żeby się to fajnie ułożyło, to pozwólcie, że sobie to od razu przykleję. No wiecie jak to jest, nie? Dobrze nam się ułoży, to potem jest trudno odtworzyć ten. I tam wsuwamy.
O, wiem co nie wziąłam, ale chyba mam tutaj moje akwarelki, bo bym tu chętnie pochlapała na złoto. I tu zobaczcie, teraz muszę sobie to podkleić, bo będzie mi to tam przeginało się w tym kierunku. Ja mam tu kosteczki od Scrap Boysów, bo już powiem wam, nie chcę mi się tam kombinować. Podkleimy sobie kosteczkami od chłopaków. I jeszcze sobie ją też trochę przyjesienikowała. No i jedziemy. Dobra. Teraz zobaczymy. O, jest idealnie na wysokość. Zdejmowanie tych błonek z tych taśm to jest mój jakiś, nie wiem, horror zawsze. Dobra. I mamy, tutaj idzie na tak. Spójrzcie. I troszeczkę ją zrobimy w tą stronę. Przed chwilą mi się tak ładnie ułożyło. Teraz mam wrażenie, że już nie mam tak ułożonych, jak miałam. Tak jest zawsze, co zrobić. I tu jedziemy z tą dynieczką. Przez tą, nie? Ale tu tak by się to kolorystycznie fajniej chyba zgrało. Okej. Muszę ich jeszcze brązowić lekko. To tylko po to, żeby te białe krawędzie tak się nie wybijało mocno. Skoro już tu mamy wszystko w takim fajnym krafcie, to damy radę. I tu musimy działać troszeczkę, wiecie, tak, bo ta będzie pod tymi mniejszymi, więc musimy już tu zrobić to od razu na początku. Ja sobie tutaj przecinam kosteczkę, bo będę potrzebować tylko połóweczkę, więcej nie. No i widzicie, tworzymy sobie po prostu zamiast koronki, można z elementów do wycinania stworzyć taki fajny border. Dobra. Czyli teraz tak, ten pójdzie pod tą dynieczkę kawałeczek. O. To jeszcze nie jest takie, wiecie, schnięte. A, to pójdzie do góry, ale ładnie się ułożyły. Dobra, i wszystkie są już tu równo, nie nachodzą na siebie te kosteczki, więc super. No i tutaj właśnie teraz idziemy z tym elementem. Tu ładne takie listki by się fajne przydały do wycięcia, żeby były, nie? Ładnie by to wyglądało. Jakby tu mam taki brak czegoś, ale może zaraz coś tam wymyślimy. Może tu jeszcze te dynki przykleimy fajnie z tej strony. Tu nie będę tego wypuszczać, tylko tu. Jak zrobimy je na przestrzenności, no to one nabiorą takiego fajnego, wiecie, nie obgluciłam sobie ją tuszem. Te pójdą na takim 3D właśnie. Fajnie się to tutaj zeszło teraz. Tu oczywiście będzie też kawuśka. I teraz pytanie, czy sama ta dziewczyna i ta kawka tu tak ładnie wkomponowana i te dyńki, czy tutaj się posłużymy trochę tak perfidnie, nie wiem, odetniemy głowę czy coś i zrobimy z tego takie podbicie, jakby spód tło. O.
figurka. Powiem wam, że ładne to tu jest takie, no naprawdę bardzo jesiennie to wygląda. Ale dwie dziewczyny to tak nie bardzo. Dobra, no ja wiem, że to będzie brutalne teraz, troszkę jej głowy odtniemy, ale nic nie do rady. Nie, no myślę, że słuchajcie, nie będzie źle z tym. To, co sobie mogę teraz tu zrobić, to te elementy właśnie trochę na 3D, bo to będzie siedzieć na górze, a to na dole. Dawno kosteczek nie używałam, ja to wiecie, wolę taśmę przykleić, po prostu to jest szybciej, a tu takie mam wrażenie, że się potem za długo bawię i mnie to denerwuje. Dobrze. Zrobimy sobie taki fajne podbicie, czyli tutaj pójdziemy w dół pod dynieczkę i zasłonimy sobie to połączenie tych, a raczej brak połączenia. I tu będzie pięknie dziewczyna, a taka buźka z tej strony. Ja myślę, że to tak fajnie wyjdzie. I to jest też moment, bo tu już mamy wszystko bardzo równiutko. Ja się zastanawiam, czemu tu jest dziewczyna, a to jest chyba z tej okładki, z odwrotności ta, wiecie, ten element, bo tam były te elementy tak ciach, trochę za dużo, przyda się. Dobra. Dziewczynę trochę też trzeba, dziewczynę tym bardziej. Ale oczywiście wiecie, czego nie mam, nie? Pewnie, że nie mam napisu. To idzie na płasko, czyli to pójdzie tutaj na spód. Ładnie ta latarenka się tu nam wybije. Tu bym chyba mogła nakleić jedną kosteczkę, żeby tu było wyżej, potem nieco. Bo to mi tu wyjdzie troszkę poza ten rewir. Zobaczymy. Tu będzie o, właśnie tak. Dobra, ładnie. Słuchajcie, w ogóle nie widać, że to jest tam, wiecie, do góry nogami jakby trochę. Więc super. Mamy dwie kosteczki. Po prostu tak przydałoby mi się tu takich elementów pojedynczych, nie? Żeby taką kompozycję jakoś tak bardziej tutaj wyłuszczyć z tego, ale myślę, że też nie jest tak całkiem źle. I daliśmy sobie radę z tego, co mamy tu. Ja bym ją troszeczkę przesunęła w tym kierunku i teraz może nawet tu nie będzie potrzebna ta kostka, a tutaj ta kawka, tak o. Ona tu ładnie wygląda. To może ją tu wysunąć, a kawkę tu? Ta kawa tak wyżej, tylko ona tu jest teraz taka pusta i co my tam damy? Chociaż czy ja wiem, czy taka pusta, no po prostu sobie jest. No. Ja tu, wiecie, w miejscu, gdzie jest ta 90, to ja zrobiłam taką dziewczynę tu kompozycję z kawusią, więc no teraz to będzie trudno mi odkleić, bo jeszcze jest mokre od kleju. Ale już coś się dzieje. Teraz chciałabym to troszkę podkręcić złotkami, ale wiecie co żałuję teraz? Że nie mam żadnych takich wykrojników, które mają jesienne liście, bo chyba nie mam. Ale zaraz coś wymyślimy. Czekajcie. No i to tak kleić trzeba na kleju, ale od czego my mamy, słuchajcie, wykrojniczki takie inne, coś tam poradzimy. I dobra,
I ja to teraz zrobię tak, żeby tam jeszcze ta dynieczka od spodu była taka, wiecie, widoczna. Nasza dziewczyna będzie tu, już wyjmuje. Ja tu mam takie wykrojniki od Emilki Sieradzan. To są takie duże liście, ładne. Może by coś z tego się dało, słuchajcie, wyczarować. Może ja bym to tak dziabnęła tutaj na tym brązie. Choć nie do końca wiem, czy ten brąz, ale moglibyśmy, chyba żeby na jasnym i przybrązowić. Nie, chyba bardziej na brązie. Zobaczcie, sobie to tak zrobię, o, bo potrzebuję same liście, żeby nie zmarnować arkusza jakoś tak wybitnie. Zaznaczymy sobie, gdzie to obciąć. O, gdzieś w tym miejscu. Zaraz coś tutaj, słuchaj, to pokombinujemy. Bach, mamy to. I z tego kawałeczka wycinam liście. Sobie wezmę tego mojego maluszka. Bams. I paseczek. I listeczek. Mogłabym go nawet na takich cyferkach. Myślę, że to będzie bardzo ciekawie wyglądało. No i pięknie. To tylko chcę z tych napisów zejść. I jedziemy. Mamy. Jeszcze nawet tam by wystarczyło na jakieś. To sobie odłożę. I zaraz pokombinujemy. Słuchajcie, jak nie ma, to sobie trzeba stworzyć, prawda? Sytuację. Oczywiście je rozcinam, bo mi nie będą potrzebne całości. Żeby ktoś pytał, to jest wykrojnik Emilki Sieradzan. Potrzebuję papier. Tak to jest, miałam tu tyle różnych ścinków, a teraz jak potrzeba, to nie mam, no ale nie żałuję. Przynajmniej mam porządek nareszcie. I tu sobie trochę przyciemniemy od spodu. Zobaczcie, sami sobie stworzymy listeczki. Te białe krawędzie trzeba wyeliminować. Ładnie z tymi drukami tutaj, z tymi literkami, że zostały. Mamy, słuchajcie, te listeczki pięknie przygotowane. I to, co mogę teraz jeszcze zrobić, a już, wiecie, zmarnuję ten papier. Tu sobie te ścinki zabiorę. No i myślałam, że te dynki dodam, ale one mi teraz już nie będą pasowały, bo są srebrne. A ja mam bardziej tu wszystko teraz na złoto, więc zostaniemy przy tym złotym. Nalejemy sobie kleju. Troszkę go tak rozbabramy, żeby tylko tak lekko na paluszki sobie nanieść. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Potem i tak będziemy kropić, więc wiadomo, że i bierzemy sobie teraz nasze pędzelek i spróbujemy nałożyć tu tych złotych płateczków trochę. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Czy to się złapie. Tak, tu gdzie był, wiecie, nie do końca tak, bo chciałam, żeby to takie było bardziej, ale nie, jak to tak rozmemłam tym, to fajnie siada. Tu już chyba nie miałam kleju. Ten klej, wiecie, on tak dosyć szybko potem zasycha i tu trzeba działać momentalnie, jak jest klej nałożony. Ja nie chciałam, żeby go było tak dużo, to miało być tak bardzo subtelnie ponakładane, więc też dlatego
O, właśnie o to mi chodziło, o taki trochę i nanosimy. Ja sobie tak właśnie myślę, że może bym to tu zrobiła taki młynek do to był całkiem dobry pomysł, by to odwrócić i tu połapać tam. No i takie troszkę złotkowate te liście wyszły. Tu już to obeschło, więc muszę jeszcze raz sobie nałożyć. Oczywiście na palcach się złapało bez zarzutu. Norma. A tu, gdzie człowiek potrzebuje, no to różnie bywa. Dobra, i my sobie go tu trochę tak teraz połobuziakujemy. Spróbujemy tak jak przedtem, czyli tak sobie to rozpruszyć. Cudnie. Dobra, połapało się w niektórych miejscach, tam gdzie tego kleju było. Na razie zostawiam, bo jeszcze będę chciała skorzystać. Ja nie mam wprawy, wiecie, rzadko mało korzystam z tych płatków takich złotych, ale no, efekt śliczny jest, więc warto. Ja chciałam karteczkę potem jeszcze takie, wiecie, chlapania zrobić, więc dlatego normalnie by można było pochlapać sobie te listeczki jeszcze na przykład z złotą akwarelą, ale ja potem tę karteczkę tak sobie dziabnę delikatnie, więc teraz już nie będę tu robiła takiego zamieszania. Na tył łobuzie. I spróbujemy to jakoś wkomponować teraz, bo ja myślę, że te listki tutaj całkiem fajnie będą wyglądały, ale też trzeba to tak jakoś tutaj z połową wykorzystać. I teraz możemy tutaj, żeby zasłonić to przejście i taka wóźka tak do góry. No, to może się dobrze skończyć. Zobaczymy za chwilkę. Potem wiecie, jak się doda jeszcze tej akwarelki, trochę takich złotych chlapań, to jest taka kartka, myślę, że to co mówię, że nie zawsze te chlapania jakby pasują, ale to jest jedna z tych karteczek, gdzie te chlapania myślę, że będą ładnie wyglądały. Jeszcze sobie tylko kawusie trochę przybrązowię. Już nie będę sobie śmiecić tymi farfoclami. A może by... No nie, bo jak ja to zrobię tu, to tą dziewczynę zasłonimy w całości. Ale z drugiej strony tu ten duży liść jest fajny, więc czekajcie, może sobie zrobimy tak. To odetniemy. To przykleimy. Tutaj ładnie od krawędzi, nieco wyżej. Tu pójdzie ten liść, pięknie ją zasłoni, czyli to, co ja chciałam zasłonić, to sobie tu zasłonimy. O. Tu jest kawulka. Kawulka też oczywiście idzie na 3D. Mogłam sobie to zrobić od razu, bo by mi to wyschło i teraz bym już działała, ale oczywiście nie pomyślałam wcześniej, więc będę teraz czekać. Ale to będzie czas, żeby sobie te listeczki podoprawiać, więc... No i taka kartka, słuchajcie, bardzo jesienna, więc albo dla kogoś bliskiego, kto lubi kawkę. Tak, o, jak to fajnie teraz komponujemy tutaj. Mogę to jeszcze nieco wyjąć. I tu, bo przy tej kawusi są takie ładne jesienne liście, więc to się pięknie skomponuje. A tutaj pod dynieczkę z jednej i z drugiej strony klej na gorąco, słuchajcie, jest.
spakowany. Jeszcze nie wypakowany, ale on mi tu nie będzie potrzebny, bo ja sobie poradzę bez niego doskonale. Został mi jeszcze ten jeden listeczek. Zastanawiam się, czy tu go nie wsunąć pod te włosy, ale zaraz sobie to... A nie, to ja to muszę zrobić, zanim przykleimy kawkę, bo potem będzie ciężko to tam wszystko odginać, więc zaraz to zrobię. Powiem Wam, fantastyczna, inspirująca kartka od Agnieszki. Agnieszka napisała, że prosta, że się uczy, ale zobaczcie, ona ma taki mega potencjał. Można tu wiele, wiele wymyślić fajnych rzeczy. No ja akurat to mam, słuchajcie, pozłocone. Nigdy tego nie widać, ale gdzieś tu... Nie chcę przesadzać, bo to wiecie, łatwo przesadzić i nawtykać, a... Dobra. Tu idzie nasza kawuleczka, tak ładnie w tych listkach się osadziła, no perfekcyjnie. Mogłabym gdzieś tu? Nie, Asia, opanuj się. Ale tutaj już wygląda ładnie, tylko na tej bazie, czyli na spodzie. Nie będzie żadne tam podwyższenie. O, trochę więcej kleju, żeby tam to fajnie siadło. No i ja właśnie zastanawiałam się, żeby tego złotego elementu gdzieś przemycić, ale zastanawiam też się teraz nad tym, czy w tym momencie, kiedy ja gdzieś jeszcze tu coś pozłocę, to ten urok tych listeczków mi tu nie zginie, bo wiecie, no po to robiłam, żeby ładnie na tych listeczkach się to ułożyło, to złoto. No i jak go zacznę gdzieś tutaj wsuwać między jeszcze te elementy, to cały urok tego, że ona jest tu... O, ja tu przykryłam, słuchajcie, inspirację Agusi. Mi się straci. Ja sobie tylko jeszcze sięgnę po te moje akwarelki. Biegłam i mam moje akwarelki. Sobie troszkę uzupełniałam. Słuchajcie, no to co? Mamy do wyboru albo cały taki złoty, albo ten śliczny, taki tu jest bardzo właśnie jesienny kolor. Ja już używałam tej akwarelki wtedy i to jest taki kolor złoto, taki bardzo jesienny. Złoto, róż, trochę tego. Dla każdego coś dobrego. No więc myślę, że on tutaj doskonale mi się z tymi wszystkimi kolorami pięknie połączy. Bo on się mieni, po prostu jest złoty w swojej bazie, ale jak potem się patrzy, to tak cudownie, chyba muszę sobie dorobić, jednak dużo jej używałam. Jak wyschnie, to on potem się mieni takimi kolorami od, nawet takiego różowego trochę tam jest w tym. Czekajcie, sobie tutaj ciapniemy kawałeczek, zasłonimy buzinkę. Bo to tak, wiecie, mi się na przykład nie podoba, jak po buzi jest. W kamerce pewnie nie będzie tego widać efektu, wiecie, ale na żywo faktycznie on się mieni w takie kolory bardzo intensywnie, od złota przez taką nawet zieleń by troszeczkę tutaj szło, aż do takiego lekkiego różu, więc tutaj tam, gdzie te dynieczki są takie właśnie troszkę fuksjowe, to myślę, że to ja chciałabym tu na te listki teraz trochę. Skumuluje się na tych listkach. Dobra. Potem sobie wyczyszczę. Oj, nie do gruszku. Zaraz będę czyściła biurko. Dobra, czekajcie, zabieramy karteczkę. Dzięki temu nam się nie ubrudziła śliczna dziewczyna nasza. No może to by zaraz wytrzeć. Słuchajcie, bo jak to potem przyschnie, no to bywa problematyczne. A że akurat, słuchajcie, jestem w trakcie remontu, to mam pod ręką i spryskiwacz, i ściereczkę, więc możemy sobie od razu, o to widzieć, jak to się mieni takimi cudnymi kolorami. Tak jest naprawdę, ta akwarelka jest taka bardzo jesienna, bo łączy w sobie tak kilka takich kolorów typowych dla jesieni. Dobra. Tak byśmy to mieli. No, oczywiście zaraz będą wszyscy wołać o napis, więc no coś tutaj wymyślę. Może nie mam, mogłabym tu jakiś jesienny chillout czy coś takiego sobie dopasować.
Ale powiem Wam, że ten napis, którego właśnie szukam i nie mogę znaleźć, który widziałam na początku i nie mogę go teraz zlokalizować, jak to jest możliwe, to ja nie wiem. Trafił w moje serce. Jest bardzo... O, tutaj jest bardzo na czasie, dla mnie przynajmniej. I napis brzmi: wszystko jakoś się ułoży. I teraz sobie to wytniemy. Nie chcę naruszyć tutaj, wiecie, tego. Ok. Mamy tutaj te akcenty takie fioletowe, bo to jest ta kostka, ale ja jej nie potrzebuję. Wprawdzie napis jest, widać, że on jest tutaj fioletowy, ale nie jest tak to mocno po oczach dające, więc ja myślę, że jak sobie tak mogła albo go w ten sposób tu, musiałabym go teraz wyprostować, albo go wyciąć tak jak ten napis idzie, tak oble bardzo. Rzadko kiedy korzystam z tej opcji, ale wiecie co, nie, bo tutaj jest na styk, tu nawet są przycięte litery, ale to już tak w druku było, więc ja nie przycięłam sobie. Ne. Joanno, szukaj linijki. Tak, słuchajcie, remont, fantastycznie. Wszystko będzie teraz piękne, ale póki co to wszystkiego szukam. Dobra. I teraz tak, tu ładnie pod skosikiem zetniemy sobie tę kostkę Rubika, chciałam powiedzieć klocek, i ja sobie go pięknie tuszem teraz podkręcę. A jak my sobie go tuszem podkręcimy, to ten fiolet to taki się już zrobi pod brąz. Optycznie takie złudzenie sobie tutaj stworzymy. I możemy tu, a ja mogłam najpierw przykładać, a potem kombinować, nie? Bo mogłabym, tak bardziej by mi to może pasowało z tej strony. Chociaż napis Agnieszki jest u dołu. No więc no. Ale skoro ja tu mam tą kosteczkę, wiecie, to ja, bo normalnie Agnieszka ma to tak na środku, ale nie wiem, czy u mnie by to na środku się tak sprawdziło, bo musiałabym to ciachnąć i taki, wiecie, taki malutki napisik na środku tutaj dać. No to tak niekoniecznie, nawet tu mi się bardzo podoba i tu mi się bardzo podoba. Jak wychodzi spod tych listeczków, słuchajcie. No ale już w związku z tym, że ja już to tam ciachnęłam, to tak go tutaj tylko, bo wiecie, że ja tak tylko robię zawsze, żeby można było ewentualnie zmienić. A ja sobie tak tu szachruję tym, słuchajcie, a tu jeszcze się suszy ta akwarelka. Mogłabym go nawet, wiecie co zrobić? O. Jak oczywiście będę chciała jakiś inny napis, to będzie opcja wymiany i wtedy sobie mogę też podkleić tutaj takim 3D. A, to jest trochę za grube chyba. Aha, bo ja tu podnosiłam na tych... ale ja tu robiłam na podwójnych, nie? No. Ale słuchajcie, w naszym fachu nie ma strachu. My tu mieliśmy ten mały ścineczek. Kiedy powiedziałam, że się na coś przyda, to jest właśnie ten moment, że on się przyda. Dobra. Rany Juluś. Dobra. Już jest ok. I ja sobie go teraz tu ciachnę. No, takie tymczasowe mocowanie. Jak będę chciała, to sobie wymienię na inny, a on będzie tu ładnie tak. I ona, o jak ładnie się troszeczkę tak powyginała w taką wstążeczkę i ładnie mamy tu z tej strony. Choć takie poczucia mam cały czas, że ona by mi się bardziej tu podobała. Się zaraz wykończę. Słuchajcie, do napisy to jest... To wymyślił jakiś numer. Nie ma opcji, że napisy wymyśliła skraperka, bo ona by takiego krzyża drugiej skraperce, słuchajcie, nie zrobiła. Nie wierzę w to.
Mam nadzieję, że Agusia to przyjmie, że to wybaczy, że tak zrobiłam z boku, ale chyba tak mi się zapełni bardziej tutaj ta przestrzeń. Dobrze, proszę Państwa, tak wygląda moja karteczka, więc wiecie, nawet jak patrzę, czy mnie widać, czy mi w ogóle nagrywa, bo u mnie to jest normal, że tam gdzieś coś zawsze musi być nie tak. Fantastyczny pomysł na to, żeby złożyć go z 2 części, żeby go na przykład urozmaicić, to tak jak ja zrobiłam, że ta jedna część, tylko Agnieszka miała, widzicie, bazę w całości tą złotą, a ja po prostu połączyłam ze sobą 2 kawałeczki i nawet jak zostaje nam ścinek papieru, to możemy go w ten sposób sobie połączyć. No i tak jak Aga tutaj zrobiła właśnie, wiecie, takie przepierzenie przez środek, czyli taki jakby panel, no to fajnie można go podnieść nieco wyżej i już robi nam się, ona jest nadal, jeżeli zależy komuś na takim clean and simple, czyli na bardzo prostej kompozycji, żeby wsunąć do koperty, ta czy też bez problemu wejdzie do koperty, ale chodzi o to, że może to być płaskie do koperty, a może mieć jakieś, wiecie, taki, ja mówię, taką wisienkę na torcie, że czymś sobie to podkręcimy i jak Aga tutaj wycięła ten panel kwiatowy z koroneczką, mogła na przykład też podwyższyć go i już tak, wiecie, coś więcej. Fantastyczny pomysł, fantastyczna inspiracja, słuchajcie, i świetna baza taka właśnie. Agnieszka mówi, że próbowała namalować, ale nie bardzo wolała cyknąć zdjęcie i tej karteczki właśnie w ten sposób mi ją tutaj przekazać. Fantastyczny pomysł, słuchajcie, naprawdę. Kiedy zobaczyłam kartkę, od razu wiedziałam, że ten panel będzie podniesiony, że to tutaj zamiast koroneczki wstawię coś, co połączy mi te 2 kartki. To, że tutaj wyżej, o widzicie, rozmazałam sobie przez to moje dziubanie tu cały czas. No i pazurska to bym mogła, wiecie, gdzie już nie będę się denerwować. I to jest, bo ja tu napis kładłam, to wiedziałam, że na pewno zamiast koronki będzie łączenie, już wiem, co mówiłam, że kiedy myślałam o tym, co będę robić, nie przypuszczałam, że po prostu połączę, bo zostaną mi takie 2 kawałeczki i widzieliście, że nawet jak one nie miały tutaj, nie łączyły się ze sobą, to można je tymi elementami tutaj pięknie no, wiecie, dograć. No, jeżeli wy teraz wiecie, że tu jest dziewczyna, no to można się dopatrzeć, ale tu po prostu nie widać. Jest to takie o, tutaj ta dziewczyna też jest, spójrzcie, tu tak tych liści jest mnóstwo, że w ogóle nie widać, że to jest po prostu postać. Wygląda, jakby to takie drzewo było, więc fajnie pod tą dziewczyną mi się to tutaj skomponowało, świetnie to wygląda. Także ja jestem bardzo zadowolona. Agnieszko, z całego serca Tobie dziękuję za kolejną karteczkę. To była kartka 8, inspiracyjna, prosto i elegancko. I ja też zapraszam Was cały czas, słuchajcie, do tego, żeby takie mapki nadsyłać. Jeżeli potraficie jakoś graficznie to stworzyć, można jak najbardziej. Jeżeli wolicie sobie namalować to na kartce, bo taka będzie już w najbliższym czasie, to możecie to namalować. Jeżeli ktoś chce posłać swoją zrobioną pracę, żeby tego liftu tak zwanego dokonać, czyli zrobić coś kolejnego na bazie tego, co jest, też serdecznie zapraszam na maila warsztaty@asiaszulik.pl, znajdziecie pod filmem. Bardzo dziękuję Wam, bo ja nie zrobiłam tego na początku filmu, a zawsze dziękuję wszystkim, że są, że jesteście, że wspieracie, że podnosicie na duchu. Wszyscy wspierający, którzy jeszcze dodatkowo razem ze mną tutaj działają na kanale, jestem Wam niezmiernie wdzięczna. Wiecie, za każdy przejaw Waszej obecności, sympatii, to jest bardzo miłe. I też odsyłam tradycyjnie do linku afiliacyjnego do księgarni Tania Książka. Też bardzo dziękuję za to wsparcie. Jest naprawdę bardzo miłe. No i tak. Aguśku, kochana moja, bardzo Tobie dziękuję, że odpowiedziałaś na mój apel o karteczki. Jeśli takich karteczek już nie będzie, nie będę miała maili, to po prostu będę korzystać nadal z tej Page Maps, tam tak jak na początku. Teraz póki co Wasze kartki są, więc jeszcze sobie z nich korzystam. Fantastycznie mi się pracuje i powiem Wam, że z tych Waszych kartek to są prawdziwe wyzwania, bo to, co mówiłam na początku, kiedy ja wchodzę sobie na te Page Maps i tam patrzę, no to wiadomo, że patrzę pod kątem jakichś swoich upodobań, tego, gdzie widzę już, co będę, że jest mi dużo łatwiej dostosować się tam do swoich jakichś gustów, czy... No, wiecie, co mam na myśli. Natomiast jak dostaję od Was mapkę, muszę działać, muszę pobudzić swoją kreatywność, wymyślić coś, zinterpretować to jakoś
fajne jest i bawi mnie bardzo to, jak robię tak totalnie inaczej, a jednak zachowuję ten taki zamysł, który miał autor kartki, więc no, dla mnie jest to fantastyczna zabawa i z całego serca Wam bardzo dziękuję. Nie przedłużając, już mamy dzisiaj sobotę, więc od poniedziałku zapraszam Was. Chciałabym w poniedziałek już jakiś pierwszy film scrapmasowy umieścić, bo wiele pytań o scrapmasa się pojawia, więc myślę, że to już będzie taki fajny czas, żeby tam troszeczkę rozwiać wątpliwości i rozświetlić troszeczkę ten scrapmasowy czas dla osób, które jeszcze nie brały w nim udziału. Zapraszam wszystkich do grupy. Grupa jest podlinkowana też pod filmem. No więc, kochani, zawsze pod filmem znajdziecie linki do grup, do mojego sklepu, produktów, jakich użyłam, producentów tych produktów czy sklepy, więc też bardzo zachęcam do zerkania do opisu pod filmem. Tam też, jeżeli są osoby, no wiecie, obcojęzyczne, że tak powiem, też znajdziecie opis w języku angielskim. Filmy są tłumaczone, więc to też myślę jest ułatwieniem dla osób też takich, które na przykład są niedosłyszące. Wiele takich sygnałów dostałam, że bardzo się cieszą, że są napisy, bo mogą też skorzystać i wiedzą, co mówię i co działam. Także ja Wam bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję. Agusiu, raz jeszcze Tobie za kartkę. Nie wiem, czy będzie widać, denerwuje mnie, że sobie to rozmawiam, czy będzie widać tutaj, jak ona się mieni takimi kolorami złoto-rdzawymi, bordowymi, jesiennymi. Życzę Wam, aby wszystko się jakoś ułożyło. Mam nadzieję, że u mnie też tak będzie. Was ściskam bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego filmu. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Pięknego weekendu Wam życzę. Pa, pa.